Witamy w kolejnym odcinku naszych marokańskich przygód. Dzisiaj zabierzemy Was na dwie najwyższe przełęcze Afryki Północnej. Hej, tu ekipa Advi in DNA. Naszą pasją są podróże motocyklowe. Zapraszamy na nasz kanał. Tu stoi nasza furka, a dziś spaliśmy w takim miejscu. To jest domek na kampingu. Ten domek jest tak charakterystyczny, ponieważ jest zbudowany z gliny i słomy. No to wejdziemy do środka. Tu jest taka wspólna przestrzeń. Tak jakby pokój dzienny. To jest sufit. Ciekawe, czy pada. Jak pada deszcz, czy to przemaka. I tutaj są wszędzie pokoje. Opuszczamy przemiły camping z dobrym jedzeniem, fajną obsługą i lecimy dzisiaj na dwie największe przełęcze Maroka. Dzień dobry. No, gotowa na przygodę? To super, to lecimy. Do przejechania mamy około 240 km. Niby niewiele, ale marokańskie drogi to nie są drogi europejskie i jak sami zobaczycie, zajęło nam to cały dzień. Jak już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, w Maroku czasami lubi znikać asfalt. A tak na poważnie, podczas tej wyprawy używamy aplikacji Osman do nawigacji, która postanowiła, że tym razem pojedziemy drogą szutrową. Widząc otaczające nas pola uprawne, nie bardzo byliśmy przekonani, czy dobrze jedziemy. Po krótkim odcinku terenowym trafiamy znowu na asfalt, który jest wąski i raczej marnej jakości. Ale to zupełnie nam nie przeszkadzało, ponieważ krajobraz zaczął się zmieniać i jazda zaczęła sprawiać nam niesamowitą frajdę.
Co jakiś czas mijamy mniejsze lub większe wioski berberyjskie. Dla nas, Europejczyków przyzwyczajonych do domów z betonu, te małe domki z gliny robią niesamowite wrażenie. I wtedy człowiek zdaje sobie sprawę, jak niewiele potrzeba mu do egzystencji. Kolejna rzecz, która przychodzi nam na myśl, to taka, jak te wszystkie ciężarówki, które minęliśmy po drodze, poruszają się po tych wąskich drogach między budynkami. Ja pierdzielę, co za miejsce. No nie równa się do żadnych przełęczy europejskich. Nie ma opcji po prostu. A co ty tu robisz, kurde? Gdzie ty masz pływa pana swojego, przemytniku? Właśnie zjechaliśmy z naszej pierwszej marokańskiej przełęczy, która się nazywa Tizi en Ouk Bar. A w ogóle to nie wiedzieliśmy, że ona będzie aż tak piękna. Alpy mają swój urok, Dolomity mają swój urok, ale to jest po prostu coś niesamowitego. Te czerwone góry, te domki, domki Berberów zrobione z tej gliny, ze słomy, te małe wioseczki. Nie no, coś niesamowitego. Chyba najpiękniejsza rzecz, jaką żeśmy widzieli do tej pory. Tu, na tej ziemi. No, w każdym bądź razie na pewno jak leje, to miejscami ta droga nie jest przejezdna, bo są po prostu takie brody i widać, że świeżo, no widać, że tam kamieni nanosi mnóstwo. Także jak leje, to musicie uważać, żeby się tutaj nie wybierać chyba. Myślę, że jest chyba zamknięta, nieprzejezdna w ogóle. Jest na dojeździe, ile to było? 6 km? 6 km. Prawie 7. 7 km takiej szutrówki off-roadowej. Później jest niby wszystko asfalt, ale to są też dziurawe drogi, także wąskie. Trzeba uważać i przede wszystkim no, przez miejscowości, to dzieciaki, jakieś zwierzaki, to wszystko to trzeba uważać. No tak. I czegoś, co dzisiaj zdziwiliśmy, były ciężarówki jeżdżą. No i ciężarówki, nie wiadomo co tu wożą, ale coś wożą, także też trzeba uważać i mieć na to oko, jakby nie było. A poza tym teraz to mamy takie właśnie teksańskie widoki. No, na końcu tej przełęczy. Teraz to jest Teksas, jak widać, albo i nie widać. Raczej tam. No, raczej w drugą stronę. O, jest taki fajny tutaj widoczek. Takie Dolomity z Teksasem, bo niektóre góry są płaskie, niektóre góry są szpiczaste, szczyty takie ostre, także. I są takie ładne tyle. Czerwone. I wszystko czerwona skała, czerwona ziemia, nie? Taka. Super. Lecimy dalej. A teraz lecimy się wdrapywać na pierwszą poważną marokańską górkę.
Przełęcz Tizinait-Imi to jedna z najwyżej położonych górskich dróg w kraju. Trasa prowadzi asfaltowym odcinkiem z miejscowości Taband i wspina się ona na wysokość 2914 metrów. Natomiast przełęcz od strony południowej zmienia się w drogę szutrową o długości 12 km. Przełęcz ta znajduje się w zachodniej części Atlasu Wysokiego, który jest największym pasmem górskim Afryki Północnej. Droga została zbudowana w latach 2015-2016, czyli zupełnie nie tak dawno. Długość trasy to 62 km. Osoby, które boją się wysokości, to w tym miejscu na pewno poczują dreszczyk adrenaliny. Dopiero podczas edycji tego materiału dotarło do nas, jak bardzo to była jazda na krawędzi, w szczególności gdy zobaczyliśmy ujęcia z lotu ptaka. Szukając po internetach, znaleźliśmy informację, że szczyt znany jest również jako przełęcz owiec o czarnych oczach. Niestety nie mamy bladego pojęcia, skąd ta nazwa się wzięła. Wow, Thank you so thank much. you. Shukran. Jesteśmy na najwyższej przełęczy, chyba. Ale po prostu ma ile? 2968 metrów. Tyle pokazuje Osmand, ale nie ma żadnych znaków, ile tak naprawdę tutaj jest. No, nie ma nic, ale widok Niesamowite. mówi sam za siebie. Dobra, to teraz zawrócisz kamerę i pokażesz widok. Ale jak przyjechaliśmy, byli tutaj miejscowi. Widzieli, że my na motorze. Obdarowali nas czerwonym jabłuszkiem. Stąd, podobno stąd. Podobno bardzo stąd. dobre. Podobno Zaraz super. skonsumujemy. Spróbujemy. To teraz obróć kamerę i pokaż to wszystko. Dobra, ok, obracam kamerę. Raz, dwa, trzy, kliknięcia i proszę. To są te widoki. Niesamowite. Szczyt, który widać w oddali, to Jabal Ikhil Makun, 4071 metrów nad poziomem morza. Jest trzecim najwyższym szczytem w Maroku po Jabal Tubkal 4167 metrów i Jabal Ounakrim 4089 metrów. Jabal Ikhil Makun jest bardzo popularnym kierunkiem wśród turystów uprawiających trekking, choć nie cieszy się takim prestiżem jak Tubkal. Wybaczcie, ale właśnie połamałem język na tych nazwach. Adrenalinka. Droga jest otwarta przez cały rok. Jednak w okresie zimowym może być nieprzejezdna,
ze względu na zalegający na drodze śnieg. Również po deszczu droga może być bardzo trudna do pokonania ze względu na spływające błoto. Po zjechaniu z Tizint Ait Imi kierujemy się na następną, jak się okazało jeszcze wyższą górkę Tizi Ait Chmet, która wznosi się na wysokość 3005 metrów. Niestety w sieci nie znaleźliśmy żadnych informacji o tym miejscu. Ale spokojnie, od czego jesteśmy my? Ludzie, którzy właśnie ją pokonali. Przełęcz ma około 17 km i prawie w całości pokryta jest asfaltem. Można przypuszczać, że w najbliższych latach zostanie ukończona. I to w zasadzie tyle z suchych faktów. Jedyne co jeszcze można powiedzieć to to, że naprawdę warto się tutaj wybrać. A teraz wybaczcie, że na krótką chwilę pozostawimy obrazy bez komentarza. Nam wtedy tamte widoki odjęły po prostu mowę. Wow! Tu jest tablica. 3005 metrów. Koordynaty do tego miejsca wyświetlają się właśnie na ekranie. Ze względu na silny wiatr na szczycie, audio oryginalne nie nadawało się do publikacji, a mówiliśmy o tym, że wjechaliśmy na kolejną jeszcze wyższą przełęcz, którą miejscowi nazywają bramą do Sahary, i jeszcze mówiliśmy, że nagle pojawiły się czarne chmury i jest już późno i trzeba jechać dalej. Najlepsze są słupki drogowe. To są słupki drogowe po marokańsku. To znaczy, to jest właśnie to, że ta bariera taka, żeby nie, wiesz, żeby tam nie... No. Jak widzicie, na marokańskich przełęczach musicie również uważać na spadające kamienie. Jest tego naprawdę sporo.
Elegancko, proszę Państwa, zrobione. Mamy zaliczone. Cały czas mieliśmy w głowie wszystkie te rady i ostrzeżenia, które dostaliśmy przed wyprawą, aby wystrzegać się jazdy po zmroku. Oj, jak dużo w tych radach jest racji. Mogliśmy się sami przekonać na własnej skórze, ponieważ Marokańczycy chyba wychodzą z założenia, że skoro oni widzą, to ich też widać i bardzo często nie używają świateł. Także od nas też płynie ta rada i zachowajcie szczególną ostrożność. Na koniec dnia, grubo już po zmroku, meldujemy się bezpiecznie w przytulnym miejscu La Porte d'Udades, gdzie właściciel był tak uprzejmy i pozwolił zaparkować motocykl w swoim patio. W następnym odcinku pokażemy Wam kilka kadrów z tego miejsca. To już koniec tego odcinka. Dziękujemy za Waszą obecność. Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu, a my chętnie na nie odpowiemy. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić po sobie ślad. Każde kliknięcie, każde słowo wsparcia jest dla nas cenne i przyczynia się do rozwoju tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie udamy się do 2 najpopularniejszych wąwozów Maroka. To zjedzmy to jabłko darowane Jabłko, na prawie 3000 metrów. podarunek na 3000 metrów. Już pół dla mnie, pół dla Ciebie. Dla mnie.